Każdy wierzący człowiek ma wątpliwości. Wątpliwości są częścią twojej wiary. Jeśli nie masz żadnych wątpliwości przychodzących do twojej głowy, to coś jest nie tak. W zasadzie się wtedy obawiałbym o ciebie. Wiara nie jest intelektualnym doświadczeniem. Dlatego wiarę odczuwamy w sercu, a wątpliwości przychodzą do umysłu, do naszej głowy. Dlatego jest możliwe, że człowiek będzie wierzył, a w tym samym czasie będzie miał wątpliwości. I to jest wszystko normalne i to jest wszystko w porządku. To, co jest piękne w Bogu, to On będzie działał w twoim życiu według twojej wiary. Myślę, że to będzie niezwykła podróż. Sentymentalna, duchowa. Chcielibyśmy, aby wszyscy, którzy oglądają ten film, poczuli się zabrani trochę w tamte czasy, trochę dawniejsze, współczesne nam. Bo właściwie o co chodzi w Pionierach, w tym filmie? Pionierzy to ludzie, którzy idą przed nami. Przecierają szlaki, dochodzą do miejsc, odkrywają miejsca, które Bóg przygotował dla nas. Pionierzy mają dar widzenia rzeczy, których nikt inny jeszcze nie widzi i umiejętnie potrafią je wprowadzić do życia kościołów, ludzi wierzących. Potrafią rozpoznać to, co niebo chce ustanowić na ziemi, a co już było. Bo przecież pionierzy są pionierami dla nas, ale tak naprawdę oni sprowadzają to, co Kościół zapomniał, albo to, co Kościół porzucił, choćby taka rzecz jak obecność Boża. Jesteśmy w podróży, nie tylko tej tutaj samochodowej, aby pokazać życie Pawła Godawy, pionierów i pastorów. Bo myślę, że największym dziedzictwem życia Pawła jest to, że był pastorem dla pastorów. Pamiętam, jako młody pastor pociągał mnie ten kościół. On miał coś innego, coś świeżego niż inne wtedy kościoły. Był jakby trochę oderwany od tej polskiej takiej kościelnej rzeczywistości. Na początku mnie to irytowało, ale potem, kiedy zacząłem przyglądać się temu bardziej, odkryłem, że to, czego uczy Paweł w tym kościele, jest niesamowite. Był postacią niejednoznaczną, wzbudzał różne emocje. Potrafił odważnie mówić o tematach, o których nie mówiło się w kościele. Nadawał rangę i znaczenie kobietom w służbie. I to musiało wzbudzać różne kontrowersje, generować niepochlebne opinie, ale tak to już jest z pionierami. O tym będzie ten film, o pionierstwie i o człowieku, który był pastorem dla pastorów, o Pawle Godawie. Serdecznie zapraszam. To są te pieski mordercy? Cześć, Asiu, cześć, dobrze Cię widzieć. No jesteśmy, będziemy tu po prostu film kręcili. No. Tak zestresowana, słuchaj. Asia wita nas bardzo serdecznie, jesteśmy tutaj razem u niej w domu, także Tak, będzie bardzo jedną serdecznie witam Was. z głównych Bardzo, bohaterek. tak. No.
Poznaliśmy się w oazie, do której chodziliśmy obydwoje. Ale była to dziwna historia, bo tak naprawdę Paweł uczył mnie fizyki. Byłam w szkole średniej, miałam mieć 2 i moja siostra, która była już w oazie, poprosiłam ją, czy ma kogoś, kto mógłby mnie przygotować do sprawdzianu z fizyki, bo grozi mi 2 na półrocze. Więc moja siostra tak powiedziała, że ma kolegę takiego, który umie fizykę, jest z elektronika, więc zna fizykę bardzo dobrze. Więc ja poprosiłam ją, powiedz temu chłopakowi, czy mógłby mnie uczyć. Po czym dostałam odpowiedź od mojej siostry, że jeśli chce, żeby mnie uczył, to mam przyjść do niego i go poprosić o to. Nie miałam z nim nigdy żadnych problemów, ani w szkole, ani w domu, ani poza domem. Ja byłam dumna z niego. Dziękowałam Bogu za takiego syna. Poszłam bardzo zawstydzona, strasznie, że muszę podejść do młodego chłopaka i poprosić go, no więc, ale przemogłam się i poszłam. Poprosiłam go, więc on o tym doskonale wiedział już wcześniej, tylko on sam chciał, żebym ja przyszła do niego, więc to było nasze pierwsze zetknięcie się. Po czym tak, uczył mnie fizyki. Po każdym w zasadzie takim naszej godzinie nauki starał mi się mówić o Jezusie. I to było ciekawe, bo ja w ogóle z Jezusem i z żadną oazą w ogóle nie chciałam mieć nic wspólnego. Ale widocznie Bóg miał taki plan, że właśnie przez chyba Pawła gdzieś on dotarł do mnie, bo zawsze kończyło się to tak, a jeszcze Paweł pięknie umiał grać i śpiewać, więc grał na gitarze, którą miał 10-strunową, bo taką właśnie miał gitarę. I zawsze grał mi jakieś piosenki, które śpiewali w oazie. Ktoś mówi, że chyba pastor wypił, bo to normalne nie jest, żeby tak pastor tańczył. Ciekawe, no to teraz co ja mam zrobić? W obraz się wciąć? Mam się przymagnesować do niego? Jak ja słyszę muzykę, to robię tak. Chodziliśmy ze sobą 2 miesiące, po czym Paweł po 2 miesiącach przyszedł do mnie i powiedział, że niestety musi mnie opuścić, bo dostał słowo od Boga, że idzie do zakonu. To był szok straszny dla mnie, bo ja byłam w tym momencie naprawdę zakochana bardzo w nim. Były to ferie, on się spakował i jechał razem z 2 innymi kolegami jechał do zakonu, więc mając przesiadkę w Kołobrzegu, jego 2 koledzy poszli gdzieś tam, nie wiem, na coś zjeść, a on w tym czasie poszedł na latarnię. W Kołobrzegu jest piękna latarnia i tam poszedł i tam Bóg powiedział do niego słowo, które tak naprawdę zadecydowało to, że 30 lat byliśmy małżeństwem. Pobierzesz się z tą kobietą, z tą dziewczyną, a ja ci powiem, jak będziesz mi służył. Joanno i Pawle, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Ja, Paweł, biorę Ciebie, Joanna, za żonę. Ja, Joanna, biorę sobie Ciebie, Paweł, za męża. Po naszym ślubie, no oczywiście ja zaraz po niedługim czasie zaszłam w ciążę, urodził się nam syn Mateusz, no i mój mąż Paweł bardzo chciał być takim dobrym chrześcijaninem i chciał go ochrzcić. Chcieliśmy go ochrzcić, ale już wtedy wiedzieliśmy, że nie chcieliśmy to zrobić chrztu małego niemowlaka. Więc mój mąż poszedł do księdza i poprosił go, znaczy się rozmawiał z nim o tym, ale ksiądz powiedział, że ja ci nic nie powiem, tu masz księgi, poczytaj sobie, będziesz wiedział. I Paweł tak zrobił, wszystko to wziął, poczytał, stwierdził, że w tych księgach każdy pisze co innego. Więc stwierdził, że on nie ochrzci. Mam nadzieję, że one będą dalej działały, ale one zadziałały już do tego momentu. Jesteśmy teraz 28 lat po ślubie
I mogę powiedzieć tak, kocham tą dziewczynę bardziej niż kiedykolwiek kochałem. Chyba lepiej ją rozumiem, lepiej siebie rozumiem i jest nam o wiele lżej żyć razem. I to nie dlatego, że dzieci z domu wyszły, ale dlatego, że no i tutaj zobaczycie, co się stało i co zrobiliśmy, co zadziałało. Jak to jest być synem Pawła Godawy? Myślę, że absolutnie normalnie. To znaczy ja widziałem ludzi, którzy patrzyli na mojego tatę z takim dużym respektem i patrzyli trochę na niego jak na pewnego rodzaju gwiazdę, kiedy się czasami pojawiał może na jakichś spotkaniach, ale ja znałem go po prostu jako tatę, jako pastora, gdzieś tam te role udało się osobiście gdzieś się połączyć, więc absolutnie jakby takie coś, to było coś, co jest dla mnie coś normalnego. Dzisiaj czuję pewien zaszczyt, że noszę to nazwisko Godawa, wiem co za tym idzie, jakiego rodzaju dziedzictwo wiary zostało mi przekazane. Tata był najlepszym ojcem na świecie, najlepszym tatą, przyjacielem i taką najbliższą osobą. Dla mnie nigdy, szczerze mówiąc, nie było jakiegoś wielkiego problemu, czy nawet różnicy, bo rzeczywiście tata był zawsze taki sam wszędzie, czy w kościele, czy w domu. W domu u nas było pełno tematów na temat kościoła, więc w sumie u nas kościół był i w kościele, i w domu. Taką najlepszą taką rzeczą, którą cenię w nim najbardziej, to jest to, że on był po prostu taki sam wszędzie. On był taki sam w domu, był taki sam dla obcych ludzi, był taki sam w kościele. On nikogo nie grał, on po prostu był, jaki był. Tata daje popis. Ja cię. Trzeba wyjść i pchać. O, panie! Panie dziejku! Teraz, jak już ja jestem dorosła i otaczam się w pracy, w domu, w wielu różnych miejscach, widzę, jak to jest ważne, bo często ja sama po prostu chcę tu się tak zachować, tu się tak zachować, tutaj taką, tutaj być taka, a on po prostu był wszędzie sobą. I wtedy stwierdziliśmy, że to chyba nie ma już sensu, żebyśmy tam byli, bo już wiele rzeczy jak gdyby było niezgodne z tym, w co wierzymy. Zresztą nawet, nie wiem czy to powiedzieć, ale było tak, że Paweł poszedł do księdza i ksiądz powiedział mu, wiesz, z twoim myśleniem ty już dzisiaj jesteś poza jakby kościołem katolickim. Z tego, co mówisz, wynika, że religia to jest coś negatywnego, ale przecież ty zajmujesz się tym na co dzień. Nigdy w życiu. Ja nie zajmuję się żadną religią. Chrześcijaństwo nie jest religią. Chrześcijaństwo jest relacją z Bogiem. To, co ludzie nazywają często chrześcijaństwem, w popularnym tego słowa znaczeniu, bardzo często mają na myśli martwą religię, coś, co nie przynosi życia, coś, co nie daje ludziom żadnych odpowiedzi. Chrześcijaństwo takie nie jest. Tata nie znosił religii. Jakby on ją wyczuwał na kilometr. On jakby wychował się w religijnym systemie, z tego wyszedł, gdzieś Bóg go dotknął i myślę, że jego doświadczenie tych początków tak mocno doświadczył prawdziwego, żywego, realnego Boga, namacalnego, że jakby później w tej służbie i w pracy w kościele on relę, tak jak czasami nazywał to rela, on mówi, czują w atmosferze. Byliśmy osobami, które modlą się w językach, które modlą się za innych i tak naprawdę my nie wiedzieliśmy, jaki Bóg ma dla nas dalej plan, co my mamy robić. W tym czasie tą grupą taką 9 osób spotykaliśmy się u nas w domu. W jednym pokoju przewijaliśmy pieluchy, a w drugim pokoju modliliśmy się, uwielbialiśmy Boga, słuchaliśmy słowa, rozważaliśmy słowo, modliliśmy się za siebie i to trwało przez jakiś tam czas. Dołączali do nas nowi ludzie, no i myśmy się zastanawiali, co dalej mamy robić. W tym czasie, u nas w Koszalinie było
kilka kościołów. Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Baptystyczny, Kościół Wolnochrześcijan i myśmy tam do tych kościołów tą grupą po prostu szli na spotkanie niedzielne. Na jednym z takich spotkań pastor Kościoła Baptystycznego przyszedł i był bardzo taki poruszony tym i powiedział: wiecie, Bóg dał mi sen. Dał mi sen i powiedział, że Bóg powiedział mu w tym śnie, że w tym mieście, w naszym mieście będzie kolejny kościół. I ten kościół, i pastorem tego kościoła będziesz właśnie ty, i wskazał na Pawła. I w 90 roku, w listopadzie, zarejestrowaliśmy kościół Woda Życia w Koszalinie. Właściwie my mamy podobną historię, czyli obydwoje byliśmy liderami w wspólnotach charyzmatycznych w Kościele katolickim jeszcze w zeszłym tysiącleciu i obydwoje mniej więcej w tym samym okresie żeśmy zdecydowali się iść dalszą drogą, że tak to określę. No i zastanawialiśmy się, gdzie mamy się spotykać, dlatego że dom nasz już nie był za bardzo miejscem dobrym, dlatego że chcieliśmy, żeby ludzie przychodzili. Pewnego dnia pastor Kościoła Baptystycznego powiedział, że jeśli nie macie się na razie gdzie spotykać, to ja wam wynajmę kościół mój i ja mam spotkania rano, a wy będziecie mieć spotkania po południu o 17. Nie wiem, czy moja mama będzie mogła powiedzieć, ale właśnie moja teściowa i moja mama tam przyszły właśnie i tam nawróciły się w kościele baptystycznym, tam gdzie żeśmy się spotykali, więc to też taka fajna historia. Paweł był wspaniałym zięciem. Bardzo go kochałam. Także tyle wspomnień mam dobrych o nim. Kochałam go bardzo jako dziecię. Zawsze troszczył się o mnie, zawsze codziennie dzwonił do mnie, pytał o moje zdrowie, pytał jak się mam. Jako młodzi odeszliśmy z kościoła, prawda? Bardzo im pomagałam. Przy dzieciach byłam cały czas. Oni jeździli po świecie. The very first thing they really wanted when we landed in Miami was, Daddy, we need to go to a Burger King to get a hamburger because we want to see it. No to więc ewangelizacje uliczne robiliśmy. Plakaty rozwieszaliśmy. Śmieszne wtedy, bo śmieszne, ale plakaty. Mówiono do nas żółte plakaty. No, ale pamiętam, jak po raz pierwszy zacząłem dostawać ulotki od Pawła na jego te konferencje, konwencje. To był taki początek, koniec zeszłego tysiąclecia, 99, 2000, ale one mnie wtedy strasznie przestraszyły, bo one były za nowoczesne. Były tak nowoczesne, że naprawdę wystraszyłem się, z kim tu mam do czynienia, ponieważ myśmy wszystko robili wtedy na kartonikach, flamastrami, a tu rzeczy zaczęły się dziać tak dosyć profesjonalnie. W tym czasie Paweł mówi: ja idę do urzędu, ja idę do miasta, do urzędu miasta. Poproszę, spytam się, a może mają coś? Może mają jakieś pomieszczenia, jakieś coś, no zobaczę, co się da zrobić, więc poszedł. I tak, i to był naprawdę kolejny taki cud od Boga. Dostaliśmy 2 pokoje na ulicy Piłsudskiego, na 3. piętrze, w starej kamienicy. Dostaliśmy 2 pokoje, z którego żeśmy się strasznie cieszyli. Zrobiliśmy je, odświeżyliśmy, postawiliśmy wielki drewniany krzyż na cały pokój. To było śmieszne, ale to było nasze miejsce pierwsze, które dostaliśmy. Początek chyba 92 roku Paweł mówi: ja idę jeszcze raz do urzędu. Ja pójdę, może teraz tym razem będę prosił, może będą mieli jakiś budynek wolno stojący. No i poszedł i Bóg był tak dobry, że dostaliśmy barak, taki z 250 m2 na ulicy Gnieźnieńskiej. Więc wielu ludzi wspomina to miejsce jako taki początek takiego Bożego poruszenia w naszym Kościele. Masa modlitw, masa takiego doświadczania Boga po prostu. No i to wszystko było gdzieś w tym miejscu. Ja sobie to tak wyobrażam. Tutaj stał taki budynek, barak dosłownie, który zaadaptowaliśmy na kościół.
Gdzieś w tym miejscu prawdopodobnie było wejście do tego budynku. I to było tam. I to było tutaj. To nie było duże naprawdę, chociaż wtedy wydawało mi się duże. Ja byłem takim małym bajtlem latającym. Zawsze pamiętam, że tutaj nigdy nie wolno było wychodzić tam na ulicę, bo była główna ulica bardzo blisko, nie? Więc... Byliśmy cały czas trochę napiętnowani, dlatego że powstała jakaś sekta nowa o nazwie Woda Życia i opisywano gdzieś tam nas nawet w gazetach. Kiedy poznałem Pawła, to spowodowało, że pomyślałem sobie, ja już chyba chcę być w relacji z nim, ponieważ on był zawsze taką osobą, która roztaczał taką aurę, w której chciało się być, ponieważ ja poczułem się lepszy rozmawiając z nim. On tworzył, że człowiek czuje się lepszy, kiedy z nim po prostu rozmawiał. Głębokie zainteresowanie moim życiem, nawet nie tyle moimi sukcesami jako pastora czy coś w tym stylu, ale moim życiem i to jakoś mi pociągnęło. I od 2000 roku byliśmy w podróży razem. Przede wszystkim jesteśmy przeogromnie wdzięczni Bogu za życie i służbę pastora Godawy, które w bardzo głęboki sposób odcisnęło ślad na naszym życiu. Pamiętam ten moment pierwszego spotkania, kiedy przyjechaliśmy tutaj pierwszy raz do Koszalina. To było 22 lata temu, kiedy byliśmy piękni i młodzi wówczas, kiedy byliśmy głodni Boga, kiedy byliśmy spragnieni Jego obecności, kiedy potrzebowaliśmy jakiegoś kierunku w życiu. I kiedy przyjechaliśmy na jedno ze spotkań, które się odbywało tutaj w tym miejscu, od razu coś kliknęło. Największą rolą Pawła w naszym życiu, pastora Pawła, było to, że on zawsze rysował przed moimi oczami wizję Kościoła, którego nie znałem. My wife and I met Pastor Paul and Joanna probably around 2003 at a small pastor's gathering. And I remember at that time, Joanna didn't understand and speak much English, and Paul, his was okay, but it wasn't fully developed. But there was something about his spirit that I just liked. And it was a few years after that I had the privilege, after being in some other locations with him, to actually have Paul come and speak at our church in Fort Myers, Florida. And wow, the revelation that he carried, the purity of heart, the anointing that he carried. Jak czasami jechaliśmy do jakiegoś kościoła, którego na przykład nie znaliśmy, jechaliśmy razem, on od razu rozwalał system. Widział, czuł to w piosenkach, w postawach ludzi i od razu wnosił zupełnie innego rodzaju atmosferę, jakby zrozumienie Boga, który jest prawdziwy, który jest żywy, który nie jest jakimś systemem, który nie jest jakąś po prostu, nie jest schowany tam gdzieś z przodu, tylko on chce być przy drugim człowieku. Zawsze mówił o tym doświadczeniu niezwykłego Boga w życiu zwykłego człowieka i chyba to było bardzo mocne, na pewno takie pionierskie. Przez to na przykład nasz Kościół, to co widzieliśmy, tak, nigdy nie bał się robić zmian. On uwielbiał zmiany. On jak coś było za długo w jakimś miejscu, przestawiłby to tylko dlatego, żeby to przestawić. We redesigned the foyer in our new building that we just bought as a church. The last time he came to be with us, he gave us some prophetic words and he gave us some insight, and we said, we're going to do that. We totally remodeled our church based on that counsel and that prophetic word. W 2014 roku mieliśmy taką ciekawą przygodę, gdzie nasz Kościół dosyć przyzwyczaił się do budynku, w którym byliśmy. Udało nam się wyposażyć kilka sal i jakby wszystko było tak, że tak powiem, fajnie i dobrze. Pewnego dnia przyszedł i mówi, słuchajcie, zmieniamy salę. Przekręcamy ją o 180 stopni i zrobimy to w 2 miesiące. Czekaj, aż pierwszy pot poleci po mojej skroni. Słuchaj, to jest dla tak na dobrą sprawę naszych dzieci. Samuelku, tatuś tu był. No, totalne szaleństwo. Wielu ludzi mówiło, no nie, to jest niemożliwe, pastorze, a po co, nam jest teraz tak dobrze. Ale on coś czuł, miał wizję, był takim człowiekiem, że nie bał się w ogóle wyzwań.
Nie bał się tego, że nie było funduszy, że nie było być może jeszcze rąk do pracy i że miał kilka osób, które mówiło nie dasz rady, albo właśnie po co, to jest bez sensu. No i nagle zmieniało się, nagle nasz Kościół dostał wtedy takiego też odświeżenia, zupełnie nowe osoby zaczęły przychodzić, no więc ja widzę w tym taką wartość właśnie tego pionierstwa, w ogóle nie bał się tych wyzwań. Paweł był człowiekiem, który się uczył. On uczył się, on nie wiedział jeszcze wszystkiego na temat Kościoła, więc jeździł też i w różne miejsca, ale też zapraszaliśmy różnych pastorów z Polski, ale też i z zagranicy. I myślę, że wtedy tam on jak gdyby kształtował się i uczył się tego wszystkiego, bo mimo, że on widział różne kościoły, jak funkcjonują, więc on zawsze, kiedy przyjeżdżał, to zawsze coś nowego wkładał i przedstawiał to ludziom, przedstawiał to liderom. Bardzo lubił wnosić nowoczesność do Kościoła. W nauczaniu, w sposobach komunikacji, właśnie czasami czy w prezentowaniu różnych rzeczy ze sceny. Na pewno pamiętam pierwsze spotkanie. To było moje to była pierwsza konferencja pastorów, na której myśmy się spotkali. I wszyscy mówili, Paweł przyjechał. Myśleliśmy, jaki Paweł? Nie wiedzieliśmy, o kim oni mówią. I gościu rzeczywiście wszedł i taki był specyficzny bardzo. A następnego dnia, kiedy głosił, mówił o tym, w jaki sposób podejmowali pewne działania w Kościele. Powiedział coś takiego do swoich ludzi, pozrzucać mi te stare graty, telewizory ze ścian i pozakładać mi wszędzie plazmę. I to było takie z jednej strony wow. Później pamiętam, jak żeśmy rozmawiali z niektórymi pastorami, którzy byli wzburzeni tą formą, to w jaki sposób on nazywał rzeczy, jak to... Myśmy byli mocno, wręcz bym powiedział, zachwyceni takim nowatorskim sposobem myślenia. To, co dla mnie było bardzo wyjątkowe, to, że kiedy jeszcze nawet nie byliśmy z Mateuszem po ślubie, ale spotykaliśmy się razem, pastor Paweł zabierał nas ze sobą w różne miejsca. Pozwolił nam ze sobą podróżować, być. Odwiedzaliśmy razem też różne wspólnoty, kościoły i to było ciekawe. Ja pytałam Mateusza, czy on kiedyś tak podróżował też z tatą, czy jeździł, mówi, wiesz co, nie. Więc dla mnie też osobiście to było takie bardzo wyjątkowe, że jako parę, jako małżeństwo później zabierał nas w wiele różnych miejsc i mogliśmy się bardzo dużo też od niego uczyć. To, z czego najbardziej jestem za co jestem mu wdzięczna i chyba dlatego był dla mnie najlepszy, to pokazał mi rzeczywiście, jak sobie poradzić, kiedy go nie ma tak naprawdę, bo teraz tak naprawdę jestem świadoma tego, że pokazał mi tak wiele świata i dał mi możliwość tyle podróżowania i poznawania ludzi, że kiedy go zabrakło, zostawił mi tak wielkie dziedzictwo po sobie i dostęp do niesamowitych ludzi, że tak naprawdę mimo tego, że go nie ma, to widzę po prostu cząstkę jego w każdym z tych ludzi i naprawdę mimo tego, że jest go bardzo brak, to zostawił po sobie wszystko co najlepsze, co mógł tak naprawdę. Pastor Paweł był osobą, którą wielu pastorów nazywa takim ojcem duchowym. Dzisiaj my w tych osobach też mamy takie połączenie w jakiś sposób rzeczy, które on wkładał w nich. Ja dzisiaj czuję, że mam wielu rodziców duchowych. Czasami rozmawialiśmy przez telefon. Dzwonił do mnie i pytał się, co u mnie słychać. Często pytał, jak może mi pomóc. I gdy tak rozmawialiśmy, to pomagał mi tak naprawdę poprzez zachętę, inspirację, czy w jakiś sposób wsparcie, gdy rozmawialiśmy. Pamiętam, jak kiedyś odwiedzał nas w Częstochowie. Poszliśmy do restauracji
I chciałem spytać się, co on myśli o jakimś projekcie, który chcieliśmy zacząć. I wtedy on nie dał mi gotowej odpowiedzi, nie powiedział, co on o tym myśli, ale zaczął zadawać pytania i to kłopotliwe. Bardzo mnie tymi pytaniami denerwował, ale tak naprawdę jego celem było pomóc mi samemu odkryć, czy to, co chcę zrobić, będzie dobre dla mnie i dla Kościoła. Paweł głosił zawsze, kiedy mówił słowo, on zawsze pragnął, żeby życie Boże nie było tylko w Kościele, ale by ono było połączone z naszym życiem codziennym. Więc skoro chrześcijaństwo nie jest religią, to czym ono jest? W najprostszych słowach to relacja. To jest relacja z Bogiem, którą każdy człowiek może mieć osobistą. Każdy człowiek tak naprawdę tutaj na ziemi został powołany do tego, aby z Nim być, aby mieć tą relację bliską, aby słyszeć Jego głos, aby odczuwać Jego obecność. I to jest to, do czego każdy człowiek jest powołany. Więc mój ojciec jako pastor, jedną z rzeczy, które mi powiedział i które mnie nauczył, to było to. Mówił, poznaj Boga. Mówi, to jest jakby podstawowa rzecz, jeśli chodzi o służbę, o cokolwiek robisz dla Niego, musisz Go poznać. On mówi tak, poznaj Go, bo ludzie Go nie znają. Może czas, żebyś się obudził. Chrześcijanie upadają tak samo jak niechrześcijanie. Siła chrześcijaństwa nie leży w upadku, albo raczej w nieupadaniu. Siła chrześcijaństwa leży w podnoszeniu się. To, co widziałem i ten wzór, który mi pokazał, to była właśnie taka głęboka, intymna relacja z Chrystusem, która była Jego paliwem do służby i dzisiaj to według mnie też jest czymś, co my odkrywamy dla siebie. No, na pierwszy rzut oka można by było powiedzieć, że właśnie w tym takim jakościowym, eleganckim wprowadzeniu Kościół w taką wymiar jakości, no, jakiej jeszcze nie znałem, ale de facto jego pionierstwo raczej polegało na tym, że on był osobą, która ewidentnie poświęciła całe swoje życie na to, żeby nauczyć praktycznego wymiaru chrześcijaństwa. Niestety, mówię niestety, do tego tak zwanego kierunku będę musiał posłużyć się matematycznymi określeniami. Więc teraz słuchajcie, powrót do przyszłości, zaczynamy od małej lekcji matematyki. Jak często nauczamy, duch, dusza i ciało, on to wszystko z sobą łączył i tak jakby uczył, że z tym, co masz, jeśli robisz dla Boga wszystko, co możesz, to Bóg się zawsze do tego przyzna. Czyli on zawsze dopatrywał się i doszukiwał się, jak tą duchową sferę, ten wymiar duchowego chodzenia z Bogiem, jak sprowadzić do tej takiej codzienności, do kwestii rodziny, do kwestii pracy, do kwestii relacji z innymi ludźmi. Tata pastor z jednej strony był mężem Bożym, tak? W pewnym sensie, a z drugiej strony był zwykłym człowiekiem i jakby potrafił połączyć ze sobą te dwa światy. I myślę, że jakby obserwowanie jego stylu życia, który był po prostu, w którym był taki naturalny, transparentny, gdzie ten Bóg był taki wszechobecny, można byłoby powiedzieć, to było na pewno coś bardzo inspirującego. Miałem tak, myślałem, że życie jest albo przeduchowione musi być, albo takie przeświatowione. A on tymczasem połączył te dwa światy i pokazał, że życie duchowe jest bardzo praktyczne i dla mnie on był w tym chyba jednym z największych pionierów i ewidentnie muszę powiedzieć, że był też pionierem wiary. He was just a friend. I could always count on every time we were together. It didn't matter if it had been months since we'd talked. It was like we didn't miss a beat. We were on a similar path, and sometimes he was a little bit further down the road than I was, but I was always encouraged just by his presence, getting a coffee together, having dinner together, fighting over the bill. Fighting over him trying to buy me something when I didn't need him to buy me something, but that was just an expression of his heart. He was a giver, he was a lover, he was a man of faith, he represented Jesus. On uczył o finansach bardzo sporo. I dlatego nasz Kościół potem był nazwany często, że Paweł jest osobą, która głosi prosperitę, tak zwaną, tak? Myślę, że dwa elementy, jeżeli chodzi o pastora Pawła, dla mnie osobiście były bardzo ważne. Kwestia wiary
i kwestia finansów kształtowanych według Bożego Słowa. I myślę, że te dwa elementy były dla nas takie kluczowe, że mogliśmy bezpiecznie też stawiać kroki w wierze i budować Kościół, który wtedy rozpoczynaliśmy. Ja wierzę dzisiaj z perspektywy lat, że on naprawdę miał do tego namaszczenie. Bóg nigdy z człowieka nie rezygnuje i my czasami chcemy, nie wiem, tak wydaje mi się, polepszyć sobie życie i myślimy, że w tym naszym pragnieniu, żeby było lepiej, to jest wszystko takie cielesne. I myślę, że w tym, czego uczył Paweł i co przez potem przyjaźń z nim, my się nauczyliśmy i co jest ciekawe też nasze dzieci, bo to gdzieś tam idzie dalej, to tego, że te pragnienie złożył w nas Bóg. On był mocno zakotwiczony w Królestwie Bożym. Ja znam jego parę historii, o których opowiadał o swoich finansach. Jak go Bóg rozciągał, gdzieś jak był poza granicami kraju, gdzie musiał wydać jakąś kwotę pieniędzy, która była jego miesięcznym dochodem. I on to oczywiście o tym mówił. Więc jego stosunek mogę go ocenić na podstawie jego nauczeń. Bardzo właściwe, tak powiem. Oczywiście, żyjąc prawie 30 lat, lata były różne. Ale to mnie tylko upewniało w tym, że on jest troskliwym mężem. Pierwsze 10 lat naszego małżeństwa było bardzo trudne. Ono wynikało z tego, że oczywiście finanse. Zmagaliśmy się przez prawie 10 lat z finansami, tak naprawdę trochę z ubóstwem i biedą. I chyba najbardziej taki dla niego upokarzającym czasem wtedy było to, kiedy odwiedziła nas opieka społeczna, aby przyznać nam przydział na węgiel. Pamiętam wtedy jego minę i on powiedział wtedy, że nigdy więcej w moim życiu nie będzie takiej sytuacji. I tak naprawdę tak było, że nigdy więcej już nie było tego momentu tak trudnego jak wtedy dla niego. Nie wspomnę już, wiecie, o takiej nadzwyczajnym sercu, które manifestowało się w niesamowitej, w ekstrawaganckiej, bym powiedział, hojności. Niejednokrotnie pamiętam, kiedy spędzaliśmy czas, kiedy jechaliśmy gdzieś na jakiś obiad, czy świętowaliśmy jakieś ważne wydarzenia w naszym życiu. Pastor Paweł zawsze był pierwszy, aby zapłacić rachunek. Czasami to było śmieszne, kiedy spotykaliśmy się, pamiętam, na jakichś, nie wiem, obiadach w restauracji, to prześcigaliśmy się w tym, kto zapłaci rachunek. Paweł był osobą bardzo, bardzo hojną. I kiedy odwiedzałeś jego kościół, mogłeś spotkać się z kulturą szacunku. On wyrażał to, w jaki sposób przyjmował gości, w jaki sposób błogosławił tych, których gościł. I zazwyczaj byłem bardziej błogosławiony wyjeżdżając stamtąd niż wtedy, kiedy ja przyjeżdżałem. I would say this about Pastor Paul. He was a man of faith. He was a great friend. He was a lover of Jesus. He was a lover of his family. And he was a lover of God's people. Z tego, co pamiętam dobrze, to zawsze był zwolennikiem właściwego poukładania, wartości oczywiście. Finanse są ważne i to mocno podkreślał, ale wartości muszą być ponad tym. Chyba nie dało się po prostu nie myśleć szerzej, będąc z Pawłem. To jest, myślę, coś, co go charakteryzowało. Za każdym razem, gdy już myślałem o tym, iż już coś wiem, on potrafił powiedzieć jeszcze coś więcej. Gdy dochodziłem do jakiegoś pułapu w rozwoju duchowym, on mówił, jest jeszcze coś więcej, jest jeszcze coś wyżej. To był taki człowiek, który lubił myśleć szeroko, który zawsze miał marzenia. I myślę, że trochę, nawet nie trochę, może bardzo, ta relacja z Pawłem wpłynęła na to, że również zachciałem, że tak powiem, myśleć szerzej. Nie chciałem jakby pozostawać w pewnym jakimś takim zamkniętym schemacie, w jakichś ramach, w których dotychczasowo gdzieś tam, powiedzmy, bywałem. Kazał latać wyżej niż lataliśmy, kazał kopać głębiej niż to, co odkryliśmy.
pierwsze jakieś kroki, które stawialiśmy w rozwoju finansowym, to było też dzięki niemu. Pierwsze kroki takiego rozwoju duchowego, to w zasadzie on. Objawienie, które on miał, korzystaliśmy z niego w zasadzie pełną garścią. Jego proces pionierstwa myślę, że rozpoczął się w miejscu, w którym my przeszliśmy do nowego miejsca, bo to tak było. Bo ono było związane z tym, że kupiliśmy w cudowny sposób budynek, w którym jesteśmy obecnie i myślę, że wtedy zaczął się jego taki proces uczenia też. Każda rozmowa z Pawłem była inspirująca. Nie wiem, ile razy mojej żonie to powtarzałem. Po spotkaniu z pastorem Pawłem, wracając do domu, mówię, znowu jestem zainspirowany. Znowu dowiedziałem się nowych rzeczy. Znowu moje oczy się otworzyły. Powiedział, że on chce biedę wywalić z umysłów ludzi. Pamiętam konferencję, na której zbierano pieniądze. I pamiętam jego określenie, który powiedział, że ma takie od Boga słowo, że zostanie tam zebrana jakaś ogromna suma. Już dzisiaj nie chcę strzelić, ile to było dokładnie, ale na ówczesny czas wydawało się ogromną sumą. I tak sobie pomyślałem, odważny człowiek, naprawdę odważny, że takie coś w taki sposób komunikuje. Myślę, że to, co było dla mnie takie szczególne, to szacunek do służby, do ludzi, którzy są w służbie i też hojność, którą promował. To było coś, oczywiście w tym temacie, tak jak wielu miał zwolenników, tak wielu też miał przeciwników. Kontrowersyjny on był on sam, po prostu, swoją osobowością. Tak jak powiedziałem na wstępie, jak wszedł, wiedziałem, że ktoś wszedł. Trudno to określić jakimiś takimi, dla mnie przynajmniej, tak? Jakimiś konkretami. Swoim sposobem bycia był kontrowersyjny. Paweł zawsze robił to troszkę w kontrowersyjny sposób. On miał taką metodę, czy taką zasadę, że mówi, czasem trzeba przegiąć, żeby wyrównać. Tak jak wygięty pręt jest w jedną stronę, to nie wyprostujesz go tak. Musisz troszkę przegiąć, żeby go z powrotem naprostować. Mnie zawsze irytowali ludzie, którzy chodzili z otwartą Biblią. Nastroszeni tacy. Wiesz, co tu jest napisane? Nie wolno się szczyc tak. I spódnicę masz o 10 centymetrów za krótką. Widać ci nogę. Ja na nią patrzę teraz. To nie patrz, jak cię razi. Niektórzy ludzie muszą dojrzeć, żeby coś wydłużyć. Jego wypowiedzi były kontrowersyjne. Pamiętam takie znowu zdanie, które padło z jego ust. Do dzisiaj je pamiętam i sam zresztą je gdziekolwiek stosuję, że prawda, nim cię zmieni, najpierw cię musi uderzyć. Na przykład miał takie słynne zdanie, które do dzisiaj, i ja sobie też zaadoptowałem to zdanie, to jest takie, człowiek w życiu ma to, co chce. Wielu chrześcijan zburzy się, wielu ludzi się zburzy. Jak? Ja wcale tego nie chcę. Ja wcale tego nie chcę. Natomiast gdyby się głęboko i w pokorze przysłuchać takiemu zdaniu i zacząć myśleć, czy aby nie na własne życzenie mam wiele rzeczy w moim życiu. Czym irytował? Prawdopodobnie swoim niekonwencjonalnym sposobem myślenia, które wykraczało poza schematy, takie tradycyjne schematy myślenia o Kościele, o życiu. Myślę, że zwłaszcza osoby, które miały taki ciasny umysł i lubiały, kochały taką małość, były mocno konfrontowane z tym, co Paweł mówił, ponieważ on zawsze zachęcał do wielkości. Co ludzi irytowało w nim, tak? W pewnym rozumieniu nonszalancja, swoboda, taki luz, który nie wpisywał się w ówczesne standardy Kościoła. To denerwowało. To jest księga o życiu. Niektórzy mówią, nie, to jest księga o niebie. Nie tak bardzo. Nie tak bardzo. To jest księga o życiu. Ale to pewnie jest księga o życiu w niebie. Nie tak bardzo. Nie tak bardzo.
mówił zawsze, lepiej już nie będzie. I to w takim sensie nie, że będzie coraz gorzej w świecie, tylko że łatwiej już nie będzie. Łatwiej już nie będzie, tylko my możemy dorosnąć do tych wymiarów. Jednocześnie irytował, a z drugiej strony pociągał. I could talk about Pastor Paul's incredible faith that was contagious. He demonstrated faith by building an incredible ministry in Koszalin that didn't just touch a city, it literally affected an entire nation and impacted the entire nation of Poland. Niektórzy tak czytają Biblię, że to życie tu na ziemi jest nic nie warte. To jest trud, znój, robota, porażka, ciężko, źle, trudno, ciężko, fatalnie, okropnie, ciężko, źle, znój, trud, śmierć, czarno widzę, nic nie widzę, ciemność widzę. A miał absolutnie język wiary, miał przełomy wiary ogromne i też był jakby niezrozumiany i określany jako człowiek zwiastujący Ewangelię sukcesu. Tymczasem, zwłaszcza niedawno słuchałem podcast, w którym opowiadał o definicji sukcesu. I zobaczę wyraźnie, tej definicji sukcesu jest coś takiego. Sukces, największy sukces z Bogiem to jest pozostać w Bogu pomimo tego, że nie dzieje się tak, jak ja bym chciał, żeby się działo. W ogóle wydaje mi się, że Paweł był gdzieś dekadę wyprzedzał w swoim myśleniu cały Kościół w Polsce w tamtym czasie. Dzisiaj to inaczej wygląda, ale te 20 powiedzmy lat temu to on był niezwykle nowatorski i pionierski w swoim sposobie myślenia. Mieliśmy wrażenie, że pastor Godawa wyprzedzał jak gdyby swoją epokę. Prawda. To, co mówił, było zawsze dla mnie i dla nas właściwie wyzwaniem. Długo musieliśmy jak gdyby przerabiać gdzieś to samemu ze sobą, ale także i w rodzinie. Nasze dzieci wzrastały słuchając nauczań pastora Godawy. Zawsze Paweł mówił takie zdanie, zawsze sobie rozmawialiśmy po przyjacielsku, on mówił: ty Adam, wiesz co, ja chyba się 100 lat za wcześnie urodziłem. Dlatego, że miał takie poczucie, że mówi, a nie wie, czy rozumieją go, jest zrozumiany. I myślę, że pionierem był w tym, że zawsze stwarzał takie, nawet nie wiem czy stwarzał, ale miałeś uczucie, że jest o krok przed tobą, ale co jest ważne, my, którzy tak się byliśmy, wydawało nam się, że jesteśmy krok do tyłu, nigdy nie czuliśmy się w tyle. I to dla mnie było pionierski ewenement, bo takie powiedzmy gwiazdy, no to w chrześcijańskim świecie często mamy. Natomiast tutaj to było pionierskie, że wiedziałeś, że ktoś jest z przodu, ale ty nie czułeś się gdzieś tam ostatni. Pastor Paweł zainicjował chyba jako jeden z pierwszych pastorów w Polsce służbę telewizyjną. Myśmy zastanawiali się nad tym, na ile jest to potrzebne. Na pewno pionierski był sposób prowadzenia Kościoła, sposób jego też nauczania i gdybym go miał określić, i kiedyś próbowałem sobie tak do kogoś go porównać, to porównałbym go do Czesława Niemena, który o 1 dekadę wyprzedzał w muzyce styl i on dokładnie tak mi się spasował, że Paweł wyprzedzał o całą dekadę ówczesny Kościół w Polsce, mówię o Kościele ewangelicznym. Zadziwia mnie to, jak dzisiaj słucham, że to wcale nie jest sprzed wieków. To jest coś tak aktualnego, tak aktywnego, tak żywego, tak praktycznego, że ja bym sobie życzył i zachęcał Kościół w Polsce, żeby naprawdę odsłuchał te nauczania. To było prawdopodobnie gdzieś w roku 2004 na jednej z naszych konferencji. Po prostu zrodził się taki cel. Też myślę, że tato był takim nośnikiem tej wizji stworzenia właśnie telewizji, jakby nauczania, które może pójść do domów, do ludzi. Zanim oni trafią do kościoła, żeby słowo dotarło do nich i zaczęło przemieniać ich domy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tych, którzy oglądają nas w tej chwili przez internet, jak również tych z Was przed telewizorami na antenie telewizji Max.
Ja nazywam się Mateusz Godawa, a to jest program z Kościoła Chrześcijańskiego Woda Życia w Koszalinie. I'll never forget. He said, Pastor Wayne, we need to raise a certain amount of money. It was a lot of money to buy the equipment to go on Polish television. And he told me the amount, and I said, oh, praise the Lord. I said, how much do you have? And he told me. And the amount needed was this much. The amount he had so far was this much. And I said, well, Pastor Paul, I'm sorry, but I don't have that money. And he said, oh, no, you misunderstand. I don't want your money. We don't need your money. We need your faith. He said, I just want you to stir up the people's faith and believe God with us. And that night we did, and a miracle happened. And we raised all the money, and he went on Polish television. The rest is history. Pewnego dnia, gdy przyjechaliśmy do naszej rodziny w Koszalinie, usłyszeliśmy od ludzi, których spotkaliśmy gdzieś tam, przyjaciół na ulicy, że oni, chociaż nie należeli do żadnego kościoła, oglądają w telewizji kablowej, miejscowej ich audycje, że są ludzie, którzy regularnie, systematycznie włączają telewizor, żeby obejrzeć ich audycje. I to przecież trwało kilka lat. Pojawiła się wizja, pojawił się ten pomysł, i pojawiła się konferencja, na której przyjechało, powiedzmy, to było, nie wiem, wtedy, w tamtych latach około 300 osób. W tamtym okresie, w ciągu 3 dni, kiedy ludzie usłyszeli o tej wizji, udało się zebrać około 300 000 złotych. Pamiętam, jak pastor Paweł powiedział, że oni zakupili tak dobry sprzęt do nagrywania programów, że miejscowa telewizja kablowa pożyczała od nich ten sprzęt, żeby wykorzystać do swoich produkcji. To też jest takie rewolucyjne, bo to rozciąga. Nagle zaczynasz myśleć o tym, że Kościół może wejść w media, zaczynasz myśleć o tym, że Kościół może być na bardzo dobrym poziomie jakościowym, technologicznie, tak, że świat chce uczyć się, a nawet korzystać z tego, co ty masz. W tamtych czasach naprawdę niewiele było stacji telewizyjnych czy studiów telewizyjnych, które produkowałyby programy telewizyjne chrześcijańskie. I to było bardzo ciekawe, to otworzyło Kościół na miasto. Ludzie mogli zobaczyć, co się dzieje, mogli usłyszeć zupełnie innego rodzaju przesłanie. Nie wydarzyło się coś, co myśleliśmy, że się wydarzy w pewnym sensie, że nagle tłumy zawitają do kościoła, tak? Że się pojawią już za tydzień od pierwszej emisji programu, że ludzie jak tylko usłyszą Ewangelię, to na pewno przybiegną. No to się nie wydarzyło. Z kolei to, co widzieliśmy, to taką większą otwartość wśród ludzi, rozpoznawalność. Nagle z miejsca, które wielu nazywało sektą, już nie byliśmy sektą, bo wiedzieli, czym jest woda życia, jakiego rodzaju przesłanie też niesiemy. Jak się układała współpraca? No, szczerze mówiąc, to chyba było ponadnaturalne, moim zdaniem, bo czasami rzeczywiście nie było łatwo, bo bardziej patrzyłam na niego jako tata niż jako pastor, ale już w sumie im więcej jakby doświadczałam służenia w kościele i jakby obserwowałam też ludzi i jak się służy w kościele i się uczyłam tego, to rzeczywiście potrafiłam to oddzielić i także on potrafił to oddzielić, więc w kościele rzeczywiście czasami wołam nawet do niego po prostu pastorze, się śmieję, a w domu był po prostu tatą. Widzieliśmy jego niesamowite serce dla Boga i do ludzi. Bardzo często osobiście o tym wiedziałem, że pastor Paweł potrafił niejednokrotnie jechać na drugi koniec Polski po to, żeby pomóc komuś, spotkać się z jakimś pastorem, wypić kawę, gdzie sam w zasadzie opłacał swój pobyt. Bardzo często wszelkie koszty brał na siebie tylko po to, żeby usłużyć jednej osobie. No, trudno mówić o Pawle, o pastorze Pawle inaczej jak o naszym przyjacielu, dlatego że znaliśmy się od wielu lat i Paweł zawsze odgrywał ogromną rolę w naszym życiu. Choćby z racji tego, że był zarówno mentorem duchowym, jak i po prostu naszym przyjacielem, z którym można było porozmawiać o różnych zwykłych, życiowych sprawach. Co, kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się, kiedy ja miałam okazję pierwszy raz spotkać się z pastorem Pawłem, on dla mnie nie był pastorem Pawłem, on był dla mnie po prostu panem Pawłem, tatą,
chłopaka, z którym miałam okazję parę razy się spotkać, zobaczyć. Po prostu Mateusz któregoś dnia przyprowadził mnie do kościoła, mówi, wiesz co, chodź, poznasz mojego tatę, bo akurat jest w pracy. Mówię, dobrze, nie ma problemu. Więc po prostu przyszłam spotkać się z tatą mojego kolegi z uczelni. I to było nasze pierwsze spotkanie. Zadał mi parę ciekawych pytań. W sumie to było ciekawe, bo ja to pierwsze spotkanie wypomniałam mu po latach. To, co chyba mnie najbardziej motywowało, inspirowało, to jest to, że tak sobie pomyślałem, wow, mówię, po prostu jest ktoś, kto w nas wierzy, jest ktoś, kto się nami interesuje, jest ktoś, kto ma dla nas czas. Zadawał bardzo dużo ciekawych pytań, takich o zainteresowania, o różne rzeczy. A to, co było ciekawe dla mnie, interesujące, ja naprawdę totalnie na luzie podeszłam do tego spotkania, a on jednak nie. Paweł kochał to, co robił. I nie odpuszczał wielu rzeczy. Ja zawsze chciałam i moje dzieci, aby więcej odpoczywał. Ja nigdy nie mówiłam do mojego teścia i o moim teściu, że to jest mój teść. Ja zawsze mówiłam, że to jest mój tata. Był kochany. Myślę, że to, że byliśmy z nim tak mocno związani, byliśmy tak blisko, wynikało z tego, jak ogromną gdzieś wagę przykładał do szczegółów, kiedy był z nami. Wygląda na to, że dobre małżeństwo jest bardziej umiejętnością niż szczęściem. W życiu często zwracamy uwagę na to, że trzeba się dobrać. Nawet robimy próby przed ślubem. Tak? Niektórzy mówią, ja nie pobiorę się, nie wezmę ślubu, nie stanę na ślubnym kobiercu, dopóki nie sprawdzę, bo przecież kota w worku nie będę kupował. Jest tylko jeden mały problem, że nawet człowiek, kiedy próbuje i sprawdza przed ślubem, to nie jest dokładnie ten sam element, który dostaniesz po ślubie. No to jest problem. Dużo czerpaliśmy z rozwoju, jeżeli chodzi o Kościół, budowanie Kościoła, jak finanse mają wyglądać w Kościele. Braliśmy udział w różnych spotkaniach i to nas rozciągało. Rozciągało nie tylko nasz Kościół, ale rozciągało w zasadzie nasz dom, tak? Naszą rodzinę. Potrafił rzucić wyzwanie. Siedziałem w tym miejscu dokładnie parę lat temu, kiedy byłem bez pracy. Byłem jeszcze, nie zaręczyliśmy się wtedy jeszcze, tak? To było przed oświadczynami. Tato siedział obok i wtedy tak, nie było mojej mamy w domu, sióstr. I przyszedł czas na taką ciekawą, ciężką pogawędkę męską, gdzie tato postawił mnie do pionu. I mówi, no Mat, musisz coś zrobić ze swoim życiem, czas jest na jakieś decyzje. Niejednokrotnie pamiętam, kiedy rozmawiałem z pastorem Pawłem, zawsze po niedzielnym spotkaniu, zawsze było to dla mnie taki fajny, wyczekiwany moment. I za każdym razem, kiedy rozmawialiśmy o Kościele, on pierwsze pytanie zawsze zadawał, a jak Beatka? Jak się Beatka czuje? Jak się dzieci czują? I to nie były pytania oczywiście fajne dla mnie, ponieważ my chcieliśmy Kościoła, my chcieliśmy wzrostu, my chcieliśmy rozwoju, ale po latach właśnie widzę, że pastor Paweł wiedział, że silny dom, silna rodzina, silne małżeństwo, on wpływa na Kościół i będzie budowało silny Kościół. Tymczasem wierzę w to, że Bóg chce pobudzić nas, Ciebie, mnie do wiary w Jego obietnicę. Do wiary w to, że Ty i Twój dom będziecie służyć Panu. Abyś się nie poddał względem swojej rodziny. Abyś się nie poddał nigdy względem swoich dzieci. Abyś się nie poddał nigdy względem siebie samego. Ja widziałem tatę jako pastora, bo spędzaliśmy masę czasu w kościele, ale widziałem tatę jako po prostu ojca w domu. I jakby te dwa obrazy były dla mnie mega spójne. Był ciepły, spędzaliśmy ze sobą dużo czasu. Czasami to nie było nic takiego specjalnego, po prostu siedzieliśmy i oglądaliśmy fajny film. Tato lubił oglądać stare hity, kochał Rambo. John Rambo, one man who's been pushed too far.
ale po prostu takie bycie ze sobą, wspólny czas, no to jest coś, co na pewno dla mnie jest takie wartościowe. Jeżeli chodzi o Pawła i jego nauczanie, to on miał bardzo otwartą drogę, czy tak, jak nie wiem, trudno to określić, że pozwalał kobietom się rozwijać. I to było też takie nowatorskie, dlatego że w zasadzie ja kojarzę Pawła tylko z Asią. Tak? W takim sensie, że ja jako kobieta, dla mnie Asia była wzorem takiej pastorowej, tak? Żony pastora, pastorowej, która stała przy jego boku, ale jednocześnie nauczała. Robiła konferencje dla kobiet, była blisko z kobietami, więc to było takie nowoczesne, w tamtych czasach nowoczesne, tak? No bo kto to widział, żeby kobieta nauczała, tak? A Asia nauczała. Właśnie pastor Paweł podniósł sprawę roli żon pastorów. Bardzo mnie to ujęło wówczas i doceniam to bardzo mocno, dlatego że żona z pastorem powinna być non-stop, a przede wszystkim uczyć się tego, czego on się uczy, aby była autentyczną pomocą jego, aby była rzeczywiście wsparciem, będąc w tym samym słowie, w tym samym nurcie. Żona pastora wcale nie musi być tą z boku, gdzieś tam stojącą, tylko kobietą, która ma też coś do powiedzenia. Tak? Że stojąc przy boku pastora, ty uczysz się też od niego i też możesz to wykorzystywać i pokazywać innym. Pierwsze konferencje, które organizował dla pastorów, zawsze były dla pastorów z żonami. Docenialiśmy to bardzo mocno i do tej pory jest to wielką wartością. Jego nakręcało bardzo to, co robił. Ja tak dzisiaj myślę, trochę ten brak odpoczynku powodował to, że on był wiele razy przemęczony, ale i nie zwracał uwagi na niektóre rzeczy, które dzieją się gdzieś z jego zdrowiem. Pewnego dnia, pamiętam, kiedy pojechaliśmy na spotkanie na Litwę. Mieliśmy tam spotkania z pastorami z Białorusi i z Litwy i pamiętam, on coś zjadł i mówił, i nie mógł spać przez całą noc. Mówił, że bardzo się źle czuje, boli go żołądek. No ale żołądek to jest żołądek, boli, kiedy coś zjemy, jeszcze nie w tym samym kraju jesteśmy, więc jakoś to przeszedł. Wróciliśmy do Polski, ale on zaczął się już wtedy cały czas trochę źle czuć, cały czas bolał go żołądek. Mówi, no trzeba zrobić badania. Badania kolejne, czyli jedno USG, drugie USG, które nie wykazało nic, po czym nie wiedzieliśmy dalej, szukaliśmy jakiegoś dobrego jakiegoś lekarza, radiologa, i więc w Szczecinie mamy znajomych i tam poprosiliśmy, czy nie mają jakiegoś lekarza, który mógłby zrobić mu dobre USG. No i to USG wykazało, że są zmiany na trzustce. Po tym zrobiono mu tomograf i wtedy przyszła już diagnoza. To był w Szczecinie wtedy, to była niedziela. Niedziela, gdzie on był w innym mieście, my byliśmy u siebie, zrobiliśmy nabożeństwo, jeżeli mogę tak powiedzieć. Odbyło się u nas bez niego i wiedzieliśmy, że jest w szpitalu na badaniach i w zasadzie czekaliśmy na jakiekolwiek informacje. U nas wszystko się skończyło, pojechaliśmy do siebie do mieszkania, mieliśmy się przebrać i przyjechać do domu naszego rodzinnego, tak, być razem. I kiedy byliśmy u siebie w mieszkaniu razem, to tato do mnie napisał, najpierw do mnie zadzwonił, ja nie odebrałem, później do mnie napisał, żebym odebrał, tak, widziałem, że coś tam się być może zadziało nie tak. No więc odbieram telefon, odbieram go na FaceTime'ie, dokładnie pamiętam, miał czerwoną koszulkę, takiego zwykłego t-shirta, siedział gdzieś na korytarzu i miał
dosyć czerwoną twarz, widziałem, że jest zestresowany. Mówię, hej, no jesteśmy właśnie po spotkaniu, co u ciebie, jak tam po badaniach? No i on wtedy tak spojrzał na mnie i mówi, Mat, słuchaj, nie jest dobrze. Ja mówię, no ale co nie jest dobrze? No mów, jakie tam wyniki są. Mówię, Mat, ja mam raka. Zadzwonił do mnie pierwszego, bo oczywiście nie chciał, żeby mama się w jakikolwiek sposób dowiedziała. Nie wiedział, co się wydarzy w domu, po prostu jak taka informacja nas trafi, więc mówi, Mat, zadzwoniłem do ciebie, po prostu jedź do domu, jedźcie tam razem z Anetką i po prostu powiedzcie, co trzeba powiedzieć. To była niedziela. Po spotkaniu jak zwykle wróciliśmy, Paweł był w szpitalu, bo musiał zostać na badania. Wróciliśmy ze spotkania, cieszyliśmy się, zamówiliśmy sobie jedzenie, mieliśmy zasiąść do tego jedzenia, po czym czekaliśmy jeszcze chyba na Mateusza i Anetkę, oni mieli przyjechać i Mateusz wszedł do domu tu. I widziałam po jego minie, że wziął nas wszystkich. Mnie, Martę, męża Marty, Oliwię i muszę wam coś powiedzieć. Więc tak od samego początku miałem ten taki niefajny przywilej, bardzo trudne wyzwanie, żeby w ogóle raz, że przyjąć to jako pierwsi, to przyjęliśmy, później musieliśmy to powiedzieć mamie, moim siostrom. Wtedy po prostu nie wiedzieliśmy, co robić. I powiedział nam, że Paweł ma raka trzustki, który jest usytuowany bardzo źle, jest już nieoperacyjny. No to było dla nas jakby spadł na nas wieżowiec. Pierwsze, co zrobiliśmy, to się modliliśmy, ja to tak pamiętam. Pomodliliśmy się i po jakimś czasie po prostu spakowałem mamę, Anetkę i pojechaliśmy do Szczecina, do taty, żeby po prostu nie był sam. Siedzieliśmy przez chwilę w milczeniu, po czym powiedzieliśmy, wsiadamy wszyscy i jedziemy do niego. Te 9 miesięcy chyba od początku były dosyć trudne i intensywne. Tak jak Mateusz powiedział, byliśmy gdzieś pierwszymi osobami, z którymi tata podzielił się tą informacją i wtedy jak gdyby pamiętam start tego wszystkiego. Kiedy pamiętam, przyjechaliśmy do szpitala, zobaczył nas wszystkich. Płakał z radości, bo myślał, że będzie w tym czasie sam przechodził to, że dowiedział się. Ale myśmy byli przy nim wszyscy. Po 2 dniach, jak tato opowiedział o swojej diagnozie, ja usiadłem, całą noc spędziłem na wyszukiwaniu w Biblii wszystkich fragmentów biblijnych dotyczących uzdrowienia. Zaznaczyłem mu je, kupiłem mu nową Biblię, pozaznaczałem karteczkami, kolorami, dałem mu ją, żeby ją miał cały czas ze sobą. Więc to był jeszcze taki moment, gdzie tato się dobrze czuł, powiedzmy, tak? Starał się radzić sobie z bólem, ale później, kiedy widzieliśmy, jakiego naprawdę organizm mocno dostaje, nie wiedzieliśmy wielokrotnie, co robić. Tak jak się dowiedzieliśmy, od momentu diagnozy mieliśmy same tak naprawdę wyzwania i to był czas takiej bardzo intensywnej walki. Walki, która się w jakiś sposób kształtowała. Były momenty, w których Bóg nas wzmacniał, czuliśmy się mocniejsi, ale były też takie, w których byliśmy mega słabi i rozłożeni. On przyjął informację i ja pamiętam, że on przyjmując informację, on nie przyjął choroby. Przypominam sobie jeden taki dzień, tato wrócił z jednej z terapii i chciał iść sobie na spacer. Tak nagle wstał z tej kanapy i mówi, dobra, idę się przejść. No tak nigdy nie chodził sam, więc mówię, wiesz co, dobra, ja idę z tobą. No i poszliśmy sobie. Był ładny dzień, to był sierpień. Słońce takie było zachodzące, szliśmy sobie razem tutaj ulicą i on taki widziałem, był dosyć przejęty. Widziałem, że nosi w sobie jakiś taki ból,
jakiś lęk. Wtedy zadał mi takie pytanie, mówi: Matt, a co jeśli nie wyjdzie? Co jeśli ja tego nie przejdę? On wiedział, z czym jest związana rak trzustki, bo wszystkich, którzy mówili mu i słyszał gdzieś, to jest wyrok. Mówię, stoimy wszyscy za tobą razem, wierzymy do samego końca. Mówię, nie przyjmujemy nawet tego do wiadomości. Ja mówię, okej. Może nie byłem bezpośrednio bo Paweł w ostatnich tygodniach był gdzieś tam po szpitalach ciągle, więc trudno mi tak bezpośrednio się odnieść do tego. Natomiast miesiące wcześniej, kiedy wiedzieliśmy już, że Paweł ma nowotwora, to on emanował wiarą. Rozmawialiśmy o tym, on opowiadał różne inne historie ludzi, różnych mężów bożych, którzy również zmagali się z różnego rodzaju chorobami, nowotworami i był pełen nadziei, pełen optymizmu. W ogóle nie przyjmował do wiadomości, że mogłoby być inaczej. Więc myślę, że cała rodzina była tak mocno pozytywnie nastawiona do tego i do końca nie chcieli odpuścić. I od tego momentu zaczęła się nasza podróż, która trwała 8 miesięcy. Ale to było 8 miesięcy walki, która zakończyła się odejściem do Pana. Mieliśmy kolejny moment parę miesięcy później, kiedy wylądowaliśmy po raz pierwszy w szpitalu. I to było poważne. To było moment, z którym zderzyliśmy się jak ze ścianą, ponieważ lekarze powiedzieli nam, że tato na drugi dzień umrze. Po badaniu, w którym zapadł w śpiączkę na 9 godzin, kiedy się wybudził i nikt nie powiedział nam, już lekarze nam powiedzieli, że on się nie wybudzi. Już proszę się liczyć z tym, że mąż, tak mi powiedzieli, się nie wybudzi. On, kiedy staliśmy wszyscy obok niego i modliliśmy się, on się wybudził po 9 godzinach i to był już nie ten Paweł. Stanęliśmy całym kościołem w modlitwie. Kto mógł, ten się modlił. To, co zrobiliśmy i to, co nam pozwolili zrobić w szpitalu, to było to, że tato dostał salę i ja dostałem obok niego łóżko. Na początku to było łóżko, później zamienili to łóżko na fotel do dawania chemii. W każdym bądź razie mogłem przy nim być 24 godziny. I wtedy, kiedy byliśmy ze sobą razem, on zwijał się w bólach. Lekarze powiedzieli, że na drugi dzień umrze, więc po prostu modliliśmy się, ja byłem z nim cały czas. I w zasadzie wydarzyło się tak, że tato nie umarł wtedy. Ostatnie jego chwile były niesamowitą chwilami. Myśmy ostatnie 3 tygodnie, całą rodziną naszą, byliśmy z nim w szpitalu. Przez cały ten czas mieliśmy możliwość kontaktu z nim, zobaczyć jego reakcje. One były czasami różne, ale widać było w nim takie ugruntowanie tego, w czym on jest. Ale przyszedł taki moment, kiedy tata bardzo mocno zareagował na leki przeciwbólowe i leki przeciwbólowe totalnie odcięły jego świadomość. Do tego stopnia, że nie wiedział, jak się nazywa, nie był w stanie powiedzieć, kto jest jego żoną, mamą. I to był moment, kiedy nie mieliśmy z nim kontaktu przez jakiś czas. I to było przerażające, bo to był dla nas czas, w którym nie wiedzieliśmy, co się dzieje z nim. Nie wiedzieliśmy, że funkcjonuje, ale nie ma go w nim. Ja wiedziałam już wtedy. Ja już wtedy wiedziałam, że on dotknął chyba czegoś, czego my nie wiemy. I nie jesteśmy w stanie zrozumieć tu na ziemi. Ale wtedy naprawdę poczułem przerażenie, mocne takie przerażenie, kiedy jedna właśnie z lekarek powiedziała, że dla niego nie da się już nic zrobić. Powiedziała mi to prosto w oczy na korytarzu, tak po prostu odchodząc, bo była czymś zajęta. Ja miałem wrażenie, że tak jakby demon do mnie powiedział. On zaczął zupełnie inaczej mówić. To jest tak, jakby spotkał tam już się z ojcem na chwilę, a Bóg dał mu chwilę jeszcze z nami.
bo był jeszcze 3 dni z nami. I to były najcudowniejsze dni. Nawet w ostatniej chwili, kiedy już ostatnie kazanie wygłaszał, i podeszłam do Pawła, bo on siedział tak na fotelu i mówię: Paweł, mój kochany zięciu, czy mogę się do ciebie przytulić? A on mówi: tak, mamo. Przytuliłam się i może 2 minuty w uścisku byliśmy. W takim uścisku, że ja czułam, że to już więcej go nie zobaczę. Jego ostatnie, po tych modlitwach śpiewał właśnie ostatnie jego słowa, które na Pawle się tak właśnie rękami oparł i na cały głos wykrzyczał, że diabeł jest pokonany. I kiedy to powiedział, to umilkł. To nie był jeszcze jego ostatni oddech. Ja wtedy pamiętam, przyszłam i byłam bardzo wyczerpana tym całą sytuacją, całym tym dniem. I pamiętam jak dziś, kiedy obok było drugie łóżko, ja z takiej jakby tego wyczerpania i niemocy ja uklękłam. I powiedziałam do Boga: Panie, Ty wiesz, że możesz go w tym momencie uzdrowić albo go zabierz do siebie, bo ja nie mogę już patrzeć, jak on cierpi. I zasnęłam na godzinę czasu jak dziecko. To było niesamowite. Na godzinę czasu i kiedy się wybudziłam po tej godzinie, podeszłam do niego i to było ostatni jego oddech. Wielu z was już wie, co się stało, ale dla tych z was, którzy nie wiedzą, to chciałbym wam powiedzieć, że nasz tatuś, nasz kochany mąż i przyjaciel dla wielu, pastor dla mnóstwa ludzi, odszedł do Pana. Odszedł do tego, o którym mówił całe swoje życie. Był dla mnie jedyny, najwspanialszy, najcudowniejszy, najlepszy. Myślę, że jak dla każdej matki. Dlatego tak bardzo ubolewam nad tym, że jego nie ma. Raz, że to był jedyny, a po drugie, to była moja ostoja. To było późno w nocy, kiedy dostaliśmy informację. Już do rana żeśmy z żoną nie spali, rozmawialiśmy. Człowiek ma 1000 pytań. Kiedy myślisz o człowieku, który miał tyle marzeń, tyle jakichś takich wizji, realizacji tego, budowania tamtego, i ktoś, kto ci towarzyszy przez wiele, wiele lat, bo myśmy z początku zaczynali jako trochę takiej relacji mentorskiej, później to się w taką relację przyjacielską bardziej przerodziło. Ja nie muszę tego mieć. Ja nie muszę być dokładnie w tym miejscu. To moje marzenie nie jest ważniejsze niż On. To, co On chce dla mnie, jest ważniejsze niż moje marzenie. Dlatego zostawiam je w koszyku. W tym wszystkim, tak w tej całej sytuacji rozpaczy, ja naprawdę czułam pokój. To było niesamowite. Ja mówię do Boga, mówię: Panie, przecież ja Go tak bardzo kocham, tak Go bardzo kocham, ale w tym momencie dostaję słowo od Pana i mówi: a ja na którym miejscu jestem? I wówczas zrozumiałam, że ta kolej osoby z mojej strony jest niewłaściwa. Niewłaściwa dlatego, że Jezus powinien być na pierwszym miejscu. I pamiętam następnego dnia, kiedy siedziałem w swoim pokoju modlitewnym i rozmyślałem o tym, co się stało, a jakiś czas wcześniej mój ojciec duchowy również z różnych tam powodów przestał przyjeżdżać do kraju. I siedziałem i zastanawiałem się, ponieważ 2 takich bliskich mi ludzi nagle odeszło. Jakoś tak nie mogę dojść po śmierci syna, nie mogę. Ale wierzę w to, że się spotkamy razem. I to niebawem.
to są takie momenty, kiedy uświadamiasz sobie, jak bardzo ci ludzie byli ważni w twoim życiu, jaki wpływ wywarli na ciebie. I pamiętam takie niesamowite poczucie osamotnienia przyszło do mojego życia. To jest trudne do wytłumaczenia. Siedziałem na tej modlitwie i miałem takie poczucie osamotnienia. To z kim będę rozmawiał teraz od czasu do czasu przez telefon o tym, o tamtym. Kilka miesięcy wcześniej ja miałem pewną rozmowę z tatą. To było tak, że on ja wróciłem ze Stanów. Razem wróciliśmy ze Stanów. I to była taka nasza przygoda, gdzie zastanawialiśmy się, czy po prostu nie wyjechać z Koszalina. Myśleliśmy, że może tu nasze miejsce, coś już się skończyło, jakiś sezon, etap i naprawdę myśleliśmy, żeby wyjechać. Więc pojechaliśmy do Chicago na miesiąc, żeby to sprawdzić, czy tam jest jakieś inne, lepsze życie, czy coś tam, czy Bóg ma jakiś plan dla nas. Ale wtedy ja miałem taką okazję, żeby naprawdę odpowiedzieć Bogu wewnętrznie, sam dla siebie, na Jego powołanie, które wiedziałem, że jest nade mną, czyli po prostu bycie pastorem. Co na tamtym etapie nic dla mnie konkretnego nie znaczyło, bo ja wiedziałem, że pastorem Wody Życia jest Paweł Godawa i będzie do 80, 90, póki nie przekaże tego komuś i tak dalej, więc w tamtym czasie jakby odpowiedziałem Bogu tak, kiedy byłem właśnie w Stanach, że chcę wejść w moje powołanie. Wróciłem z taką pewnością do Koszalina i umówiliśmy się z tatą na spotkanie u niego w biurze, tak super oficjalnie było. On siedział obok mnie i ja pierwszy raz miałem okazję mu powiedzieć, w ogóle nie mogłem wydobyć tego z siebie, bo ja całe życie uciekałem od tego, żeby być pastorem. I mówię, wiesz tato, wiem do czego Bóg mnie powołał. No i wtedy powiedziałem mu, że czuję, że Bóg powołuje mnie, żeby być pastorem. On po prostu też on miał bardzo minę podobną wtedy do mojej teraz. Też był rozmontowany, zaczął płakać. Cieszył się na pewno, że chce zostać w Koszalinie, że chce być, po prostu tworzyć i budować. To nie oznaczało, że ja automatycznie stanę się pastorem Wody Życia. To po prostu oznaczało, że ja odpowiadam na swoje powołanie i że jestem przy nim do jego absolutnej dyspozycji jako mojego taty, ale jako też mojego pastora. Wyszliśmy na taki długi korytarz, który prowadził prosto do sali, w której leżał tata. I Mateusz mnie złapał za rękę i zapytał: mówi, Aneta, powiedz mi, czy zrobimy wszystko to, co musimy zrobić i do czego jesteśmy powołani, pomimo wszystko? Ja mu odpowiedziałam wtedy: Mato, obiecuję. Leżąc taki na wpół świadomy, Marta siedziała wtedy razem z nim w pokoju, to była tylko ona. I on po prostu z samego rana zaczął wołać do Boga. Zaczął wołać: Panie, przyjdź. Jestem gotowy. Zaczęliśmy się wszyscy modlić, modliliśmy się przez mniej więcej 3 godziny, słuchajcie. Zmieniałem tylko piosenki na telefonie, które leciały w tle i tak modliliśmy się w tej atmosferze, w Bożej obecności. W pewnym momencie, kiedy podszedłem do jego łóżka, kiedy modliliśmy się, no bo wtedy bardzo intensywnie się modliliśmy, więc było dosyć głośno, na tyle, że zamykałem drzwi, żeby nikt nie wszedł. Wtedy on tak nagle jakby się wybudził z tego stanu. Wyciągnął 2 ręce w moją stronę. Złapał mnie za szyję i powiedział: szatan jest pokonany. I wydał z siebie ostatni przeraźliwy krzyk, którego w ogóle nie mogłem zrozumieć.
Paweł, kiedy umierał, zresztą na jego nagrobku jest to też napisane, czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. To było to, co mówił ostatni. I ja powiem tak, on dla mnie nie umarł i to nie tylko dlatego, że my jako chrześcijanie wierzymy, że przechodzimy z jednego świata do drugiego, ale on dla mnie nie umarł w kontekście nawet tej doczesności. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie jest to ogromne dziedzictwo, bo on mi przekazał swoją osobę. Ja mam takie poczucie, jakbym go miał gdzieś w sobie. On mi nigdy nie chciał opowiadać o Bogu, ale on po prostu mi go pokazywał. Myślę, to jest moje takie przynajmniej osobiste dziedzictwo. Pawła zapamiętałem jako człowieka wiecznie uśmiechniętego. Człowieka, który tworzył zawsze dobrą atmosferę, w której człowiek czuł się bezpieczny. Ja zawsze potrzebowałem Pawła w takich momentach, w których miałem wrażenie, podważałem swoją wartość. I was so honored to get to spend time with him. When I was in England, I flew over to Poland. The last few days he was alive, and I got to pray with him and worship with him and spend time with him and the family. And he was, even in those moments, the man that we all knew and loved, that was so gracious. He sat up on the bed, gave me a big hug, and he said, we've had some great times together. Te relacje, które on zainicjował, zmieniły jego życie, ale też zmieniły nas i mnie bardzo mocno na zasadzie takiej, żeby nie być osobą, która gdzieś jest zamknięta, ale naprawdę otwarta i poszukująca jakby Boga w tych masie różnorodnych połączeń, które są. Duże niebieskie oczy, zauważające ludzi. No właśnie, chyba to skupienie i uważność. Zostawił w ten sposób dla nas niesamowite dziedzictwo i myślę, że to jest też jedna z dla mnie bardzo wyjątkowych rzeczy. Może linia jego życia nie była zbyt długa, ale naprawdę była głęboka. Wpływ, jaki wywarł na życie wielu z nas, na życie liderów, pastorów, przywódców w Kościele, był absolutnie głęboki. Kiedy kończymy nasze życie, to tak naprawdę coś zostawiamy po sobie i to, co on zostawił, to pionierski duch, nowy sposób myślenia, zupełnie inna kultura niż ta, z którą byliśmy zapoznani wcześniej, a więc z pewnością Paweł był pionierem i on był reformatorem. Wniósł coś do Kościoła, co będzie żyło dalej w kolejnych pokoleniach i jestem wdzięczny Bogu za niego. Zapamiętałem go jako uśmiechniętego człowieka, który ma wiele do przekazania i powiem szczerze, nawet niedawno słuchałem kolejnych jakichś jego 2 czy 3 nauczań, chociaż już jest parę lat po jego śmierci, dlatego że wydaje mi się, że nie chcę powiedzieć większość, bo to trudno stwierdzić, ale bardzo dużo nauczeń jest ponadczasowych. Słuchajcie, jestem w bardzo ciekawym momencie mojego życia. Chcę, żebyście wiedzieli, że wierzę do końca. I tego jestem pewny. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwość, czy wiara działa, czy życie z Bogiem działa, zachęcam Cię, abyś oddał Mu swoje życie. Oddaniem swojego życia. Najpiękniejszą rzeczą, jaką człowiek może dokonać. Tyle na teraz. Chrześcijanie się nie żegnają? Chrześcijanie się nie żegnają. Chrześcijanie mówią do zobaczenia. Więc wszystkim wam, szczerze nowonarodzonym, mówię do zobaczenia. Po tej czy po tamtej stronie. Jesteś domem my. Bóg zabiera nas w różne podróże. Wracamy z takiej podróży w czasie, a gdzie Pan Bóg przez usta naocznych świadków opowiedział nam niezwykłą historię pastora Pawła Godawy. Rodzina, bliscy znajomi, pastorzy
Niesamowite było to, z jakim szacunkiem i z jakim sercem pełnym miłości i dobrych wspomnień, czasami trudnych, związanych z odejściem pastora, jak oni opowiadali nam. Niesamowita przygoda, niesamowite momenty Bożej obecności w trakcie kręcenia tego filmu, kiedy wręcz fizycznie czułem, jak Bóg przychodzi podczas tych opowieści, jak Jego dobroć, Jego miłość, Jego atmosfera chwały wypełnia to wszystko, co robiliśmy. Jestem przekonany, że ta historia zapadnie w naszych sercach Jego życia, ale także zachęci nas, zmotywuje do szanowania tych, którzy szli przed nami. Oni żyli, zapłacili swoją osobistą cenę, abyśmy my byli w tym miejscu. Kościół nie zaczął się dzisiaj, nie zaczął się wczoraj. Zaczął się 2000 lat temu i ta historia Kościoła to historia Bożych niewiast, Bożych mężów, kobiet i mężczyzn i dzieci, którzy szli jako pierwsi, aby za nimi poszły miliony do Chrystusa, naszego Pana, kochanego Boga. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi tym filmem, tą podróżą w czasie, tym powrotem do historii niezwykłej. Wszystkiego dobrego.